Cześć i czołem, wujek z tej strony. Mamy dzień 27, który kontynuujemy po udanym początku. Byliśmy bowiem na fantastycznych wodospadach, przejeżdżaliśmy przez rewelacyjny kanion, a potem nagrałem ujęcie życia. No prawie. A to wszystko po przedwczorajszej wielkiej awarii Harley'a, którą też pokonaliśmy. A teraz, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, gonimy do Kapadocji. Na razie jesteśmy na długiej prostej, mamy trochę Ameryki. O właśnie teraz? No bo na przykład teraz już nie jest tak amerykańsko, ale też ładnie. Dobra, żarty żartami, zobaczcie jaka piękna długa prosta i góry na jej końcu. Nie wiem dlaczego takie widoki zawsze kojarzą mi się ze Stanami, pewnie dlatego, że znamy je z filmów, no ale mniejsza z tym. Taka jest droga od Kaiserii w stronę Kapadocji. Czy piękna? Nie wiem, wy zdecydujcie. Ja wiem, że są tu fajne góry. I mam na myśli te po prawej. Te w kształcie dwóch, no pagórków znaczy. Dobra, kończę głupoty i gonimy. Pięknie tu, nieprawdaż? Wydaje mi się więc, że najwyższa pora opuścić drogi główne. No i w końcu zamiast jechać po płaskim, znów jeździmy po jakichś pagórkach. I to się chwali. W końcu przyszła też pora na porządnego stopa. Turkey is very beautiful and safe country. You got everything here. Mountains and road signs and very Lot of bombs. very safe and also A lot of. yeah, well, very safe indeed. No to co, pyk foteczkę i gonimy dalej. Ale tak już serio mówiąc, to naprawdę jest tu bezpiecznie. Te dziury po śrucie chyba i kulach to zaszłości z dawnych czasów. Sprzed ponad 20 lat. Tak mi się wydaje. Tak nam przynajmniej lokalsi mówi. A teraz, dość już tych dróg głównych, trzeba przejechać się czymś trochę bardziej bocznym. Dobra, żartuję, wypatrzyliśmy po prostu jakieś fajne formacje skalne w pobliżu drogi. No to co? Sprawdzamy. A wiecie, gdzie już jesteśmy? Tak jest. Tu się zaczyna już Kapadocja. Takie miejsce. They stretch and they bend, a line that won't break, but it may never end. I call to the stars, but they don't reply. Miles between us, under the same sky. The wind sings secrets. Fajne miejsce, co? To było trochę poza głównym szlakiem turystycznym, dlatego do tych domków tutaj jest pełen dostęp. Można zobaczyć, jak to wyglądało od środka, jak te stare kwatery wyglądały od środka. Moim zdaniem super ciekawe miejsce. No ale zerknijmy jeszcze, jak wygląda to trochę w szerszej perspektywie. Every shadow feels like home. Every echo feels alone. Miles between us, they stretch and they bend. A line that won't break, but it may never end. Niezłe widoczki, niezłe miejsce. Jak coś, to pod koniec całej serii zostawię plik GPX ze wszystkimi miejscami, z całą trasą, którą zrobiliśmy. Także będziecie mogli sobie pobrać. A tymczasem
robimy wypad z baru. A tu zobaczcie, taka ciekawostka. Rejon nieturystyczny kontra rejon turystyczny. Aha, dosłownie parę kilometrów dalej. W tym miejscu zaczyna się już cała szopka turystyczna zwana Kapadocją. Bo tam wcześniej to też była Kapadocja, ale taki malutki fragmencik poza tymi głównymi szlakami. Tu patrzyliśmy sobie jeszcze jeden skrócik wolny od turystów. Znaczy poza głównym szlakiem, tak trochę na uboczu. Jak na razie dupy nie urywa, ale za to fajnie miota motorem na piachu. Czy wspominałem już, że nienawidzę piachu? No więc nienawidzę. A może po prostu nie potrafię po nim jeździć? Istnieje taka ewentualność, ale mniejsza z tym, bo zobaczcie, znaleźliśmy fajny punkt widokowy, więc robimy stopa, puścimy może tutaj drona i zobaczymy, jak tu wygląda. Jeszcze krok. No bardzo ładnie, ale to jeszcze nie było to, czego się spodziewaliśmy. Zatem na kuń i rura ku nowej przygodzie. No dobra, może z rurą nieco przesadziłem, ale jedziemy. Z tym, że nie za szybko, bo jednak ten dron nie jest w stanie specjalnie nadążać za motocyklem. A, bo tu jest napis, o to mi chodziło. Dobra, Łukasz, zjeżdżaj. A za namiary na ten punkt też muszę znowu podziękować koledze Jarkowi z kanału Jarco. Dzięki, stary, fajny punkt, fajne fotki zrobiliśmy. Znaczy w sumie to ja zrobiłem, bo koledzy zostali po tej drugiej stronie. No ale mniejsza z takimi drobiazgami. I niech będzie, że po drugiej stronie drogi też było fajnie. Uwaga, rekord, start. I poszło, a tu, prawda, tu jest kraina dreszczowców, tak. Tam na dole, tam można zjeść coś na pewno. Knajpy. Ale to nic. No dobra, ja tu sobie gadam, a tymczasem w tle działa się bardzo ciekawa konwersacja prowadzona przez moich kolegów. To chodźcie, przesiądziemy, co? To tu zdjęcie robią? Nie, bo ja tu z brzegu lepiej się czuję. A, też tak. Chcę usiąść tu, bo tu, o. No i to szanuj tu. Patrz tam. Dobry z ciebie kolega. Tak, Myślę, zająłem że- ci, żeby ci ktoś nie podsiadł cię. Nie, no dlatego mówię, że szanuję. Tak jest, lęk wysokości Pawła znów się odezwał. W takich miejscach z reguły daje o sobie znać. Taki ołtarzyk, kurwa. Dobra. No bardzo ładnie. Gdzie tam co jeszcze ciekawego jest? Może ta skałka. No rzeczywiście bardzo ładna, ale pomyślałem sobie, że warto rzucić okiem, jak ładne są nasze motocykle. Bo tak stoją same. No ładny ten Sportster, no taki fajny motocykl. Nic nie widzę. No bo przecież wiadomo, że chodzi o motocykle, nie? No przecież o nic innego, zobaczcie, my tu w trzech chłopców, miłość między nami. O nic innego tu, prawda, nie chodzi. Mezes. Chyba byś. Zobaczcie, tu droga, tu by się wjechało, tu tylko trzeba by uważać, żeby tu nie spaść w tą przepaść i tu nie stoczyć się i tu wtedy można mieć na tarasie Gotowe. chatka, prawda, jedzonko czy coś tam. Zakładam nawet Ale nikt nie dojechał, bo wszyscy spadli w przepaść, jak widzicie. everybody die. Tak, Somebody sometimes. i tyle. Ciekawe, czy tam można... A to tu można jeszcze wjechać, zobaczcie, na tym wielkim siusiaku też można. Tam można kawę wypić.
Tu jest najdroższa kawa w Teksasie. Tu wjeżdżasz i tu o, są tarasy kawowe. Sfilmuję to. Zobaczcie, jaki syfiarz. Kurna, zajechał motorem. Taki upaprany, Ładny, był taki ładny, biały motor, a normalnie wszędzie syf. Nie szanuje. Nie szanuje w ogóle. Bo wydać pieniądze to łatwo, ale potem zadbać o to, to już nie. A chciałem na myjnie na BP, to nie chcieli. Nie, Jakie jeszcze się tłumaczenie? umyjemy. Czeka na deszcz. Tylko brudni się Na myją. pustyni. Dobra. Okej, jedźmy już, bo chyba nam trochę słońce za mocno przygrzało. O, kapelusze są kowbojskie, takim rzekiem. I ciupagę do kompletu. Ale ja nie o tym. Musieliśmy zignorować tu w pewnym miejscu zakaz skrętu. I Paweł pytał, czy to tu legalne. Nie włączasz kierunkowskazu, to można. No właśnie, dokładnie. Jak nie włączasz kierunkowskazu, to zawsze można. No chyba, że jedziesz BMW. Tam wtedy nigdy nie włączasz. Ale to osobny temat. Za to, jak widzicie, samochód był ładny, na tyle, że obaj go sfilmowaliśmy. What if the sky's a mirror? Teraz staczamy się z górki prosto do Goreme, do największej miejscowości w centrum Kapadocji. No i tutaj Łukasz wypatrzył gdzieś na mapie jakąś dobrą knajpę, w której postanowiliśmy coś zjeść i zrobić sobie krótką przerwę. What's above us? What's the story? Just the clouds or ancient glory? Is it nothing? Is it all? No i cyk, nasza knajpa po prawej. Zatem stawiamy motory i lecimy coś zjeść. Witam wszystkich w najlepszym filmie drogi, odcinek 858. Dzisiaj jesteśmy w miejscu pełnym, prawda, siusiaków i będziemy spożywać, prawda, posiłek. Czy chcielibyście coś dodać? Kapadocja. Od siebie to nie. Wskaże pan może na siusiaki od razu na naszym dającym. O, Nie, Nie, tu. siusiaki. Powiedziałem wyraźnie. Mam nogę. Tak, tu są siusiaki po drugiej stronie. no to co, za bezpieczny weekend Władziu. Władziu 1 i Władziu 2. I otóż ich oczom ukazał się Challenge. poczęstunek. Słuchajcie, śmichy, chichy, jeszcze wpierniczam, sorry, ale nie o to chodzi. Moje placki właśnie odkryliśmy, co to jest. Smak. Więc to jest pizza z paprykarzem szczecińskim. Po prostu. Ryż, mięso mielone. O, uwaga, proszę bardzo. I wszystko jasne, prosto ze Szczecina. Leci paprykarz samolotem, świeżutki i już. Pięknie kulinarnie zdekomponowaliśmy te placki, co? Paprykarz szczeciński. Tak jest. Nie mówcie mi, że nie jest robiony w Szczecinie. Właśnie, że jest. Cicho. Dobra, patrzcie, jakie fajne samochody. I tu już mamy pełnię tej szopki turystycznej. Samochody, wszystko pod publiczkę. Wszystko pod turystów, żeby tylko kasę ściągnąć. Ale dobra. Jesteśmy w hotelu, bo podczas posiłku zabukowaliśmy sobie tu hotel i postanowiliśmy zajechać do niego nieco wcześniej, żeby mieć czas jeszcze trochę tutaj zlustrować teren w okolicy. Zatem zrzuciliśmy bagaże i jedziemy oglądać punkty, które mamy zaznaczone na Google Maps. Pierwsza pineska to był Red Valley, czyli czerwony wąwóz. Zobaczymy, czy jest bardzo czerwony, czy może w ogóle. A chciałem jeszcze powiedzieć, że Goreme to niezły punkt wypadowy, bo jest w samym środku Kapadocji, a do tego jest to miejsce bardzo mega europejskie. Można wszędzie kupić piwo, wypić spokojnie w knajpie, nie ma żadnego problemu. I tego nam trochę brakowało. A do tego tutaj spokojnie po jednym piwie można wsiadać na motocykl, bo jest tu dopuszczalne 0,5 promila. No dobra, ale my tu gadu, a jesteśmy już w czerwonym wąwozie, który rzeczywiście był trochę czerwony, choć nie tak bardzo jak moja gęba.
Ale nic to, bo widoki są tu naprawdę interesujące. Chociaż za wjazd tutaj trzeba było zapłacić, nie pamiętam ile dokładnie, ze 2 euro, 1 euro, coś takiego. I chyba nie jest to tego warte. Jedyne widoki, które były, to te, które zrobiliśmy zdjęcia tam na ten wąwóz. No fajnie, ale lepiej byłoby tu pojechać. O, tu jest ta droga, którą te wielbłądy poszły. I tam trzeba było zjechać na dół, z tym, że my o tym nie wiedzieliśmy. Bo przyznam, że zrobiliśmy trochę za mało researchu przed tą Kapadocją. Dodaliśmy tylko 2 fajne punkty i to wszystko. Całą resztę Turcji miałem nieco lepiej przygotowaną, ale już zabrakło czasu na Kapadocję. Tymczasem jednak zostawiliśmy już Łukasza w hotelu, bo był nieco zmęczony, a my z Pawłem udaliśmy się do kolejnej atrakcji, czyli do Love Valley. A tu zobaczcie, właśnie a propos, pełno jest takich bocznych dróg, na które nie idzie wjechać, bo są pozagradzane barierkami. I trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie można zjechać, tak jak za tymi wielbłądami tam. Tymczasem tutaj Love Valley, czyli kolejna turystyczna atrakcja. I myślicie, o fajnie, pusto, dziko. Nie. Buda z kepsem i serduszko do robienia fotosów musi być. Ale poza tym i tak całkiem ładnie, nie? Skąd oni tam jadą? Zobacz, tam na dole. No właśnie, tam na dole są drogi i ludzie tam jakoś cholera wjeżdżają, ale my nie wiemy jak. Większość tych dróg była zablokowana, więc trudno wyczuć, jak tam dotrzeć, ale jeszcze się nie poddajemy. Najprościej byłoby wykupić wycieczkę konną lub na wielbłądzie. I po to chyba te drogi są blokowane, żeby głównie jeździć tu konno. Ale my znaleźliśmy jedną z dróg i właśnie się nią wbijamy. Z tym, że za daleko nie zajechaliśmy i musieliśmy zjechać w bok, bo przed nami była wycieczka konna, której nie szło w żaden sposób wyprzedzić. A przed nami niestety koniec drogi, a przynajmniej koniec drogi, którą jesteśmy w stanie jechać. No i to by było na tyle. Wprawdzie po chwili przerwy moglibyśmy już jechać dalej tą drogą, bez tych turystów na koniach, ale powoli się już lekko ściemniało, a do tego Łukasz czekał już w hotelu. Mówimy, kurda, dobra, nie będziemy tacy, nie będziemy go zostawiać na kilka godzin, w związku z czym jedziemy niestety z powrotem. A poza tym w hotelu też mieliśmy plan do wykonania. Nie lichy, ale o tym za chwileczkę. A no właśnie, jest to dzień relaksu. Naked rocks stand guard where wild flames hide. Przyznam, że tego było nam potrzeba. I piwa. Tak jest. Granite hard and Dobra, jeszcze prania wszystkich ciuchów, ale to też zrobiliśmy. moon hangs low. A teraz pora się przebierać i spadać na piwo. No i przy okazji podziwiać całą tą szopkę pod turystów. Ciupagi, pocztówki, kierpce i... Jest i chopper. Wilderness No właśnie, jaki piękny, ale raczej niech amerykański. Czy to junak? Nie, otóż to nie junak, znaczy mówię o tym chińskim. Tak czy śmak. Parę fajnych atrakcji motoryzacyjnych też tu jest, aczkolwiek szczerze mówiąc jest to tak nietureckie, jedna wielka szopka. To Łukasz, a to jego nowy kolega. Zygfryd. Pies Zygfryd. No tak, ale już zostawmy w spokoju Zygfryda, pora zrobić parę fotek pamiątkowych. No bo co, takie samochody nie spotyka się codziennie. Ani takich przystojnych dżentelmenów, prawda? dark embrace. A rugged beauty No
ładnie tu, naprawdę ładnie, ale klimat Turcji gdzieś się zagubił. Wszystko jest jedną wielką ściemą i biciem kasy z turystów, którymi de facto też jesteśmy, ale tylko do pewnego stopnia. No bo płacenie za jazdę takimi kurde amerykańskimi gratami, no niby super, gdybym był na przykład, nie wiem, w Las Vegas, ale tu? Jaki to ma związek z Turcją? Albo taki Rydwan dajmy na to. No chyba, że takie Renault to jest fajne, ale akurat nie do wynajęcia. Ale żarty żartami. 100 czy nawet 150 euro od dyni za lot balonikiem to trochę przegięcie pały, naszym zdaniem. Niby to ciekawa atrakcja, ale jaki to ma związek z Turcją? W związku z czym poszliśmy spać. Nawet z niewielką chęcią do fruwania balonem czy ich oglądania. Dlatego też z rana jedyne co zrobiłem, to zwlokłem się około 4:30, żeby to sfilmować. Przez okno. Bo nic więcej mi się nie chciało. Serio mówiąc, cała ta szopka wywołała u nas lekki niesmak. Być może niezasłużenie, ale jednak. Takie wiecie, trochę dymanie turystów. No więc co, sfilmowałem to z okna i właściwie to by było na tyle. Every echo in this hall. A nie wiem, czy pokazywałem ten pokój. O, jeszcze cyk. Widok tam są dalej. Te siusiaki. Tu są siusiaki, o tu. A tam też są. Gdzieś. I tak. A tam gdzieś są motory i tu zaraz Łukasz będzie jechał. Ale to zaraz. No. I bardzo ładnie. I super telewizor wkomponowany, dużych rozmiarów. 50-calowy co najmniej. W tych tureckich Tak, calach. w tureckich salach. Wycinek przesunąć. Albo to jest po prostu 50, telewizor 50 centymetrów oczywiście, bo przecież jesteśmy w Turcji, a nie w Ameryce. W związku z czym olbrzymi, fantastyczny. Trzeba go tylko podłączyć, bo tu nie wszystko styka i już chodzi jak złoto. O, a to mój barłok, bo dzisiaj byłem pierwszy, więc zająłem najlepszą pozycję. Szmalu jak lodu, prawda? Można się wachlować. To nie wszystko, to jest jeszcze... O, lecą pieniądze, kurna chata. Jak żyć? Tak trzeba żyć. Opuszczamy krainę siusiaków. No i cóż, żałujemy, że nie znaleźliśmy dobrego miejsca do wjechania pomiędzy te siusiaki. Do wjechania gdzieś w teren, żeby zobaczyć jak to wygląda od dołu, bo tak by trzeba było zrobić. No ale nic, to takie jest życie. Może odwiedzimy to innym razem, a może nigdy. Jest to trochę taka przereklamowana turystyczna atrakcja. Piękna, fantastyczna, ale kurde, trochę taka naciągana. Czy warto ją zobaczyć? No jasne. Czy warto tu specjalnie jechać? No jasne. Czy warto się lepiej przygotować niż my? No jasne. Not to spare. Ja powiem tak, gdybyśmy mieli jeszcze jeden dzień ekstra, to byłoby w sam raz. Natomiast, no niestety go nie mamy. Gonimy dalej, bo musimy jechać w stronę Antalii. Dlaczego właśnie Antalii? Bo po pierwsze chłopaki chcą zobaczyć Morze Śródziemne, a po drugie w Antalii jest Harley Davidson, no i liczymy, że uda się tam zdobyć cewkę wysokiego napięcia. A tymczasem zaś robimy ostatnie kilometry po Kapadocji, a za chwilę odbijamy na południe i będziemy gonić w stronę morza. Ale to zostawmy sobie już na kolejny odcinek, bo w tym to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i że nie przynudziłem. Dajcie znać, jakie są wasze przemyślenia na temat Kapadocji, a my tymczasem się żegnamy. Ale w kolejnym odcinku też będzie pięknie. Będzie piach, będą wulkany i takie tam atrakcje. Zatem do zobaczenia. Cześć!